Cześć, tu Magda z Wnętrza Zewnętrza. Za chwilę oprowadzę Was po wnętrzu tego niewielkiego domu, który widzicie za mną, a który ma przeszkloną ścianę z widokiem na góry. Jest to Dacia Antoniów, dom wakacyjny wybudowany z myślą o ucieczce od zgiełku miasta w bardziej ustronne miejsce. I faktycznie jesteśmy trochę na końcu świata, ale jest to mój ulubiony koniec świata, gdyż znajdujemy się na Dolnym Śląsku. Zaczynamy jak zwykle przy wejściu i tu od razu po prawej mamy otwartą przestrzeń, salon z kuchnią, a dalej wielkie okna i widok na zieleń. Zaraz przy drzwiach są haczyki na ubrania, natomiast spójrzmy na drugą stronę, bo tutaj mamy półkę na buty, schody na górę, a pod schodami przestrzeń do przechowywania wielu rzeczy. Gdy zabierzemy te przedpokojowe akcesoria, zyskujemy wygodny dostęp do poszczególnych schowków. Tu otwierają się drzwi, w środku są różne pudełka. Tutaj również możemy otworzyć, jest tam ukryty boiler i odkurzacz, więc jak widzicie, przestrzeń pod schodami została bardzo dobrze wykorzystana. Co więcej, schowki są naprawdę nieźle ukryte, nie rzucają się w oczy i myślę, że jest w tym duża zasługa listew drewnianych, które są przedłużeniem balustrady. I to dzięki temu ścianka sprawia wrażenie spójnej całości i szczerze mówiąc, gdybym nie wiedziała, że coś tam jest, to nie przyszłoby mi raczej do głowy, by w tym miejscu szukać jakichś szafek. Spójrzcie od razu też na czarną ścianę w tle, która daje takie wrażenie głębi i jest też świetnym odcięciem dla drewnianej balustrady. I myślę, że takie połączenie pomalowanego drewna z zostawionym kolorem drewna jest bardzo fajnym zagraniem, bo gdyby wszędzie było po prostu drewno, to te różne formy by nam się zlewały i mógłby być trochę przesyt materiału. Taki efekt jak przy wnętrzach pełnych drewnianej boazerii z drewnianymi meblami. Ze 30 lat temu sporo takich było i one wyszły z mody. Prawdopodobnie właśnie dlatego, że tego drewna było tam po prostu za dużo. I owszem, wszystko jak najbardziej może być w drewnie, bo to jest cudowny materiał, ale w momencie, kiedy możemy pobawić się tym kolorem i trochę jednak zadbać o to, żeby coś się działo, była jakaś głębia, to na pewno warto z tego korzystać. A teraz wchodzimy już do części salonowo-kuchennej, która częściowo znajduje się pod antresolą. I to właśnie pod antresolą jest kuchnia, stół, czyli część jadalniana oraz regał. I zobaczcie, jak on został rozplanowany. Części pionowe są przedłużeniem belek podtrzymujących antresolę, dzięki czemu linie przechodzą jedna w drugą i jest bardziej harmonijnie. A na półkach są nie tylko książki, chociaż tych również tutaj oczywiście nie brakuje i pozycje są bardzo fajne. Również jedna z moich ulubionych książek się tutaj znalazła, Niewidzialne kobiety. Bardzo ważna pozycja, jeżeli nie czytaliście, to serdecznie Wam polecam. Ale spójrzmy dalej, bo jest tu dużo dekoracji, są świeczki, są naczynia, roślinki. Tutaj jest półka z naczyniami do kupienia, można zrobić przelew i wziąć którejś z tych naczyń ze sobą do domu. Na dole są ceny, są też wizytówki rękodzielników lokalnych, którzy te naczynia wykonali. Niżej Radio Express do kawy i tutaj zwrócę Waszą uwagę na gniazdka, bo te urządzenia nie mogłyby tutaj stać, gdyby nie było ich gdzie podłączyć. I powiem Wam, że zauważyłam taką zależność, że w domach i mieszkaniach osób pracujących w IT nigdy gniazdek nie brakuje. I myślę, że warto ogólnie wyciągnąć z tego lekcję, bo prawda jest taka, że nawet jeżeli nie pracujemy na co dzień z elektroniką, to i tak wszyscy przecież z tego prądu i z różnych urządzeń korzystamy, a z czasem prawdopodobnie będziemy korzystali jeszcze więcej. Dlatego już na etapie remontu, już na etapie planowania wnętrza koniecznie o tych gniazdkach pamiętajcie. Nie wystarczy jedno na pokój, trzeba ich więcej, zdecydowanie więcej. Na środku znajduje się okrągły stół, a przy nim 4 krzesła. Nie mogę jednak powiedzieć, że wszystkie są takie same, ani że każde jest inne, gdyż są tu 2 pary. To bardzo fajny sposób na połączenie wzorów, które nam się podobają i nie możemy się zdecydować, albo wprowadzeniem odrobiny koloru do jadalni. Zobaczcie, że lampa nie znajduje się teraz bezpośrednio nad stołem i to jest dla mnie zawsze największe wnętrzarskie wyzwanie, jak
dopasować miejsce lampy do stołu, który, przynajmniej u mnie w domu, co chwila zmienia swoje położenie. Na szczęście w przypadku drewnianego sufitu jest to trochę prostsze. Zobaczcie, że kabel idzie na wierzchu. Tu nie ma tynku, pod którym możemy ten kabel schować. I tak kabel będzie na wierzchu, więc poprowadzenie go trochę dalej nie jest aż tak dużym problemem, jak w przypadku zwykłych otynkowanych mieszkań. Kuchnia jest nieduża, została rozmiarem dostosowana do całego domku, więc nie dominuje tutaj we wnętrzu, chociaż muszę przyznać, że wygląda naprawdę pięknie i zdecydowanie jest jego dekoracją. Spokojnie można tu ugotować dwudaniowy obiad, natomiast spodziewam się też, że większość osób przyjeżdżając na wakacje będzie wolała skorzystać z dobrodziejstw okolicznej gastronomii, a na szczęście w okolicy restauracji nie brakuje. Tak jak wspominałam na początku, ten dom to wakacyjna dacza, natomiast na kanale pokazywałam Wam już kiedyś mieszkanie właścicieli. I jestem ciekawa, czy na podstawie kolorów i wzorów tej kuchni bylibyście w stanie domyślić się, o które wnętrze chodzi. Ale już Wam powiem, bo to nie jest aż tak proste. Chodzi o mieszkanie z niebieską kuchnią, lastryko i bordową sypialnią. I tak jak niebieskiego w tym kadrze nie ma, tak już lodówka zdecydowanie jest w kolorze sypialni tamtego mieszkania, a lastryko, które tu mamy w postaci blatu, w tamtym mieszkaniu pojawiło się jako płytki na ścianie w kuchni i w łazience. W tej kuchni nie ma górnych szafek, a zamiast nich są dwie otwarte półki. Na nich ustawiono przedmioty, z których dużo korzysta się na co dzień, szklanki, herbaty, przyprawy. Zwróćcie jednak uwagę, że produkty spożywcze nie są w swoich oryginalnych sklepowych opakowaniach, tylko zostały ładnie wyeksponowane, przesypane do dekoracyjnych słoiczków, torebki zostały ułożone w miseczce, a przyprawy są tutaj również w takiej pięknej solniczce i pieprzniczce. Zobaczcie, że to mogłyby być po prostu dekoracyjne figurki, które można ustawić na półce i cieszyć się ich pięknym kształtem. A jednak pełnią też funkcję praktyczną, są solniczką i pieprzniczką. Ja uwielbiam, kiedy przedmioty codziennego użytku zaskakują swoją piękną formą i mogą być również dekoracją. Tutaj na blacie mamy też stojak na ręcznik papierowy. Zobaczcie, że jest to żyrafa. Fantastyczny pomysł i widać duże przywiązanie do detali. A co więcej, podobnie sytuacja wygląda w szafkach. Czasem jest tak, że dba się tylko o to, co jest na wierzchu, a przecież wszystkie przedmioty, z których korzystamy, mogą być piękne, bo dzięki temu nasza codzienność będzie po prostu przyjemniejsza. Kto ogląda wnętrza, zewnętrza od dawna, ten na pewno pamięta, że ja uwielbiam kolorowe lastryko i dlatego zachwycił mnie ten blat, ale również zachwyciły mnie te uchwyty, które mają lastrykowe wzory i w dodatku każda gałka jest inna. W części wypoczynkowej jest duża, ruda sofa, która jest rozkładana i ma pojemnik, co nie jest takie oczywiste w kontekście sofy na nóżkach, która ma lekki wygląd. Na wprost sofy nie ma telewizora, zupełnie go jednak nie brakuje. Z tej strony mamy wielką przeszkloną ścianę z wyjściem na taras i widokiem na przepiękną górską zieleń. I szczerze mówiąc, siedząc tu, ciągle patrzę, jak drzewa kołyszą się na wietrze i zdecydowanie jest to bardziej relaksujące niż jakikolwiek film. Miłośnicy gwiazd mogą podziwiać je przez lunetę, natomiast miłośnicy sztuki prawdopodobnie docenią to, jak została udekorowana ta ściana. Każda praca ma inną ramkę i inny passepartout, a mimo to tworzą razem przepiękną całość. Zobaczcie, ile tu się dzieje. Cudownie to wygląda. Często jest tak, że kupujemy jakąś pracę, plakat, grafikę i potem tylko dobieramy ramkę tak, żeby pasowała rozmiarem. A zdecydowanie warto poświęcić temu trochę więcej uwagi, bo nawet samo dobranie odpowiedniego passepartout może już bardzo dużo zmienić i sprawić też, że prace, nawet kiedy są małe, mogą trafić do trochę większych ram, a większe ramy na dużych ścianach zdecydowanie wyglądają lepiej. Tutaj oprawą zajęła się Martyna z Oprawiamy w Ramy i jeśli nie czujecie się pewnie, to śmiało korzystajcie z pomocy fachowców, a jeżeli chcielibyście sami poeksperymentować, to pamiętajcie, że można przez internet
internet zamówić passepartout w wielu różnych kolorach, w dowolnym rozmiarze, docięte tak jak potrzebujecie i podobnie jest z ramami. Wybieracie wzór i zamawiacie konkretny rozmiar. Niektóre są droższe, a niektóre w podobnych cenach jak ramki w sieciówkach, więc naprawdę warto poszukać, poszaleć i zrobić coś bardziej wyjątkowego, bo efekt zdecydowanie jest tego wart. Z tej strony znajduje się kominek, koza, która służy do ogrzewania domu w zimie. Poza nią jest również ogrzewanie podłogowe w łazience oraz jeden kaloryfer już na prąd. Natomiast prawda jest taka, że okna, wielkie okna od południa sprawiają, że dom dobrze się nagrzewa i tak naprawdę zimą nie potrzebuje aż takiego dogrzewania jak latem podczas upałów, chłodzenia, dlatego tu na górze znajduje się również klimatyzacja. Na tarasie jest dodatkowy stół, który latem jest chyba częściej używany niż ten w środku. Jest to również grill i 2 leżaki, więc można miło spędzić czas, ciesząc się piękną pogodą. Nie trzeba się ograniczać tylko do wnętrza, zewnętrzne również jest częścią domu. Łazienka jest wyjątkowo przytulna. Jest tu okno, dzięki czemu mogły się znaleźć również żywe rośliny. Na ścianie nie brakuje koloru, są bordowe płytki, takie trochę wpadające w różowy, a pomiędzy nimi pomarańczowa fuga. Na dole mamy szafkę, nie taką typową łazienkową, laboratoryjną, wręcz białą z błyszczącymi frontami, tylko drewnianą z siateczką ratanową, którą częściej widujemy w salonach niż w łazienkach. A na szafce stoi umywalka. Najbardziej wyjątkowy element tej łazienki, gdyż została zrobiona własnoręcznie przez właścicielkę tego domu. Jest zdecydowanie niepowtarzalna. Mamy tu różne odcienie zieleni, ciekawy wzór i naprawdę pięknie się tu komponuje. Z tej strony znajduje się przestronny prysznic z deszczownicą, oddzielony od toalety szybą. I właśnie na tej szybie została powieszona półeczka na takim szerokim pasku i tu ma gumowe elementy, które sprawiają, że nie obija się o szybę, tylko miękko do niej przylega. Zwróćcie też uwagę, jakie zostały wybrane płytki. To również jest lastryko, tylko drobniejsze. Teraz jesteśmy już na antresoli, gdzie również możemy cieszyć się pięknym widokiem z okna i znajduje się tu otwarta szafa, łóżko oraz biurko, przy którym można popracować. Antresole często kojarzą się z niskim stropem, a tutaj zdecydowanie nie ma tego problemu, jest bardzo wysoko, choć oczywiście jest skos, więc podchodząc bardzo blisko ściany trzeba się schylić, ale na co dzień korzystamy z tej części, gdzie sufit jest zdecydowanie dostatecznie wysoko. Antresole też nagrzewają się bardziej, ciepło ucieka do góry, więc jest tu cieplej niż na dole, to oczywiste, jednak jest tu również okno, do którego mamy bezpośredni dostęp, które możemy otworzyć, żeby przewietrzyć tę przestrzeń. No i oczywiście w domu jest klimatyzacja, więc też można powietrze w domu po prostu schłodzić elektrycznie. Bardzo lubię podglądać wnętrza z góry. To taka niecodzienna perspektywa, która właśnie jest możliwa w mieszkaniach z antresolą. W tym filmie to już wszystko. Czekam na Wasze łapki w górę oraz komentarze, a w opisie filmu zostawię linki do Daczy Antoniów oraz do naszego sklepu, w którym znajdziecie m.in. książkę z polskimi wnętrzami oraz wnętrzarską biżuterię z domkami. Kupując w naszym sklepie nie tylko zyskujecie wyjątkowe produkty, ale też wspieracie działalność tego kanału. To m.in. dzięki Waszym zakupom możemy odwiedzać i pokazywać takie piękne wnętrza. Dziękuję, że jesteście i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!